tym wydaniu AVIT News: Yama na ASE 2026, ViewSonic na ASE, Edbug na ASE, Jabra na ASE, Symmetric na ASE, Sharp na ASE, Sony na ASE, Acoustic na ASE i Light Takes Flight na ASE 2026 w Barcelonie. Dziś w zasadzie całe newsy poświęcone są targom Integrated Systems Europe w Barcelonie, które odbywają się w dniach od 3 do 6 lutego. A to już 172. wydanie AVIT News, czyli informacja, wiedza, biznes. Zostańcie z nami. Firma Yama w tym roku podczas targów ASE w Barcelonie będzie koncentrować się na jaśniejszej komunikacji, większym bezpieczeństwie i wyświetlaczach, które działają wszędzie, od nasłonecznionych witryn sklepowych po control roomy, z przeznaczeniem dla integratorów audio-wideo, sprzedawców detalicznych, nauczycieli, operatorów hotelarskich i zespołów korporacyjnych. Odwiedzający stoisko Yama będą mogli wypróbować nowe bezprzewodowe narzędzia do prezentacji z natychmiastowym udostępnianiem i zerową konfiguracją. Dla firm, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo, przygotowany zostanie interaktywny wyświetlacz serii TN05 IFP bez Androida, zbudowany specjalnie dla środowisk o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Uniwersytety, urzędy rządowe i firmy z kontrolowanymi sieciami mogą śmiało zintegrować go z infrastrukturą o wysokim poziomie bezpieczeństwa. A dla tych, którzy projektują duże, efektowne przestrzenie, firma Yama zaprezentuje swoje pierwsze ściany LED All-in-One 135 i 162 cali. Zapewniają one wizualizację i prostą instalację, która pasuje do sal konferencyjnych, sterowni, audytoriów i przestrzeni handlowych, które chcą mieć efektowny ekran bez typowej złożoności. Na stoisku Yama będzie również 92-calowy wyświetlacz wielkoformatowy 5K, stworzony do pracy grupowej w szkołach, salach projektowych i w salach konferencyjnych. Dodatkowo każdy będzie mógł zapoznać się z UC Meet 03, czyli bezprzewodowym prezenterem, który pozwala na natychmiastowe udostępnienie treści bez kabli lub barier konfiguracyjnych, co jest szczególnie praktyczne dla hybrydowych miejsc pracy i organizacji, które chcą, aby sale konferencyjne działały bez dodatkowego wsparcia IT. Stoisko Yama na ASE w Barcelonie będzie również prezentowało szeroką gamę innych rozwiązań wraz ze specjalistami do spraw produktów i sprzedaży, którzy będą gotowi udzielać Wam demonstracji, odpowiedzieć na Wasze pytania i będą mogli pomóc znaleźć dokładnie to, czego szukacie. Tegoroczne hasło firmy ViewSonic na targach ASE w Barcelonie to Your Partner, Our Solutions. Na swoim stoisku firma zaprezentuje flagowy model monitora interaktywnego ViewSonic ViewBoar z serii 63, który jest wyposażony w ekran pojemnościowy dedykowany dla najbardziej wymagających klientów oraz monitor interaktywny IFP92UW o rozmiarze 92 cali w formacie 21:9. Idealne narzędzie do zastosowań korporacyjnych i wideokonferencyjnych. Będzie można tam również zobaczyć ekrany LED typu Customizable, m.in. LDC 027G121, złożony z 18 kabinetów o przekątnej 27 cali w ustawieniu 3:6, o pixel pitchu 1,2 mm, jasności 600 kandeli na metr kwadratowy i kontraście 6500:1. Pojawi się też ekran LDP 163092M o przekątnej 163 cali. Wykorzystano w nim technologię MIP, czyli Micro LED in Package. To nowa technologia wytwarzania ekranów LED, jedna z najciekawszych z uwagi na parametry wyświetlanego obrazu. W tym wypadku to jest pixel pitch 0,9 mm, rozdzielczość 4K i najwyższy stopień kontrastu, który wynosi 15000:1. Oferta produktowa ViewSonic na targach ASE obejmuje również monitory z serii CDE14, najbardziej przystępne cenowo, z Androidem 14, z planem aktualizacji do wersji Android 16, natywną rozdzielczością 4K, zarówno w poziomie, jak i w pionie, które są przygotowane do ciągłej pracy 24/7. Seria ta otrzymała nowe, węższe ramki i szczuplejszą obudowę oraz uchwyty z tyłu do łatwiejszego przenoszenia. Jednocześnie
będzie seria monitorów CDG3, czyli monitory pozbawione systemu operacyjnego, ale nadal doskonale nadające się do wyświetlania cyfrowych treści. Za to urządzenie to jest odporne na wirusy i hakerów oraz łatwiejsze w konserwacji. Wreszcie pojawią się monitory z serii CD31 z systemem Android 14, najnowszej generacji 4-rdzeniowym procesorem oraz pamięcią RAM 8 GB oraz głośnikami 2x16 W. I jeszcze warto wspomnieć o CDE92UW oraz CDE105UW, czyli czwartej serii monitorów w ofercie ViewSonic z wyświetlaczami ultrapanoramicznymi o rozdzielczości 5K. Tak duże wyświetlacze sprawdzają się jako pionowe totemy reklamowe 24/7. Filarem dla monitorów Digital Signage oraz interaktywnych jest specjalnie przygotowana przez firmę ViewSonic aplikacja do zdalnego zarządzania ViewSonic Manager. Jej płatna odmiana nosi nazwę Manager Advanced. Firma Edbug to polski producent systemów montażowych audio-wideo. Na targach ASI 2026 zaprezentuje zaktualizowaną filozofię projektową zarówno w komunikacji wizualnej, jak i w totalnym podejściu do produkcji. Rebranding firmy Edbug to nie tylko zmiana wizualna, ale przede wszystkim uproszczenie formy, skupienie na funkcji oraz modułowość i uniwersalność, co firma Edbug definiuje jako klucz do dalszego rozwoju na rynkach międzynarodowych. Dlatego na ich stoisku w Barcelonie zobaczymy rozwiązania montażowe do projektorów i ekranów, m.in. uchwyt sufitowy PMV200 z mikroregulacją i prowadzeniem kabli oraz płaskie uchwyty ścienne łączące minimalistyczny design z dużą nośnością. Pojawi się również modułowy system menu board z serii VWMB, umożliwiający tworzenie konstrukcji o dowolnej długości bez cięcia elementów oraz wysuwane ramiona VWMPOP ARMS, ułatwiające serwis. Oprócz tego będą stojaki, wózki konferencyjne, w tym wózek TRE200 dla ekranów 65 i 95 cali z regulacją wysokości, zabezpieczeniem ekranu i hamowanymi kółkami, a także stojak STD V100 z możliwością użycia jako wózek. Wśród premierowych rozwiązań znajdzie się także wózek MTR200 z elektryczną regulacją wysokości, przeznaczony do monitorów o przekątnej od 55 do 98 cali. Ponadto zobaczycie kioski i systemy zewnętrzne, m.in. POK100, czyli multimedialny kiosk dla monitorów Samsung 55 cali, z wytrzymałej stali i ze zintegrowanym prowadzeniem kabli, a także stojak witrynowy MWDF do ekranów od 46 do 55 cali. Jeszcze Edbug pokaże akcesoria, takie jak uniwersalna półka TRS-U1 do wózków i stojaków o ładowności 2 kg, czy półka CHV5 na kamerę. Firma Edbug zapowiada również modułowe konstrukcje LED pozwalające instalować duże moduły z mikroregulacją i hamowanymi kółkami. Firma Jabra ogłosi na targach ASI w Barcelonie wprowadzenie na rynek nowej serii Evolve 3, czyli kolejnej generacji wiodących na rynku zestawów słuchawkowych. Opierając się na sukcesie poprzednich serii Evolve oraz Evolve 2, najnowsza to ewolucja zestawu słuchawkowego, która wprowadza konstrukcję mikrofonu bez wysięgnika, przyszłościowy dostęp głosowy do AI oraz adaptacyjną redukcję hałasów w czasie rzeczywistym. Evolve 3 obsługuje interakcję głosową poprzez płynny i precyzyjny dostęp do AI, umożliwiając profesjonalistom korzystanie z poleceń głosowych w scenariuszach mobilnych i bez użycia ekranu. System ten oparty jest na technologii Jabra Clear Voice, która wykorzystuje technologię głębokiego uczenia się opartą na AI, przeszkoloną na ponad 60 milionach rzeczywistych zdań, aby z wysoką dokładnością oddzielać mowę od hałasów tła. Seria Evolve 3 została zaprojektowana jako uniwersalne słuchawki, stworzone z myślą o potrzebach zarówno profesjonalistów, pracujących np. w trybie hybrydowym, jak i do codziennego użytku osobistego, np. do słuchania muzyki. Evolve 385 to zestaw słuchawkowy wokółuszny over the ear, zaprojektowany z myślą o pełnej koncentracji, natomiast Evolve 375 to zestaw nauszny on the ear, który zapewnia duży komfort noszenia i większą świadomość otoczenia.
Firma Symmetrix podczas ISE 2026 przedstawi system Conio, czyli zupełnie nową software'ową platformę audio, wideo i kontrol, która zmieni sposób projektowania, uruchamiania i eksploatacji systemów audio-wideo. To nie jest kolejny procesor ani aktualizacja. Conio to kompletny ekosystem zaprojektowany od podstaw z myślą o nowoczesnych instalacjach, gotowych na zmiany jeszcze zanim pojawi się hardware. Oficjalna publiczna premiera Conio odbędzie się podczas targów Integrated Systems Europe w Barcelonie. Conio odwraca klasyczną logikę projektowania audio-wideo. Zamiast zaczynać od wyboru urządzeń i dopasowywać do nich system, projektant pracuje na poziomie pomieszczeń, stref i przepływów sygnału, a hardware może zostać dobrany później. Dzięki takiemu podejściu jeden system może obsługiwać wiele przestrzeni, a wiele urządzeń może wspólnie pracować dla jednej strefy. Sercem platformy jest Designs Ops, opatentowane środowisko projektowe oparte na zupełnie nowym wire-free podejściu. Zamiast ręcznie rysować połączenia, projektant układa moduły przetwarzania w logicznej kolejności. System Conio samodzielnie buduje routing sygnału i pilnuje, żeby był spójny. Oprogramowanie uruchamia firmware bezpośrednio na komputerze i generuje realne sygnały audio w obrębie projektu. Dzięki temu można sprawdzić obecność i poprawność sygnałów, wychwycić problemy i skrócić czas uruchomienia systemu. Dystrybutorem z systemu Conio w Polsce będzie firma Polsound. Firma Sharp Display Solutions Europe ogłasza globalną premierę ekranu LED z serii EC w technologii COB. Nowa seria ekranów LED wykorzystuje fundamenty serii E, jednocześnie wprowadzając technologię Chip on Board, która została zaprojektowana w celu zaspokojenia potrzeb klientów w zakresie trwałości powierzchni i parametrów poziomu czerni w porównaniu z innymi technologiami LED. Sharp po raz pierwszy zaprezentuje tę serię podczas targów ISE w Barcelonie. Rynek zmierza w kierunku technologii COB, dlatego uwzględniając potrzeby klientów dotyczące ograniczenia zużycia energii, nowa seria Essential COB DV LED, w skrócie EC firmy Sharp, zapewnia znaczące innowacje i wartość dodaną dla organizacji poszukujących solidnych, energooszczędnych i wydajnych powierzchni cyfrowych. Nowa linia produktów Sharp DV LED z serii EC dostępna będzie w rozmiarach pikseli 0,9, 1,2, 1,5 i 1,8 i będzie przeznaczona dla środowisk korporacyjnych, szkolnictwa wyższego, spotkań i konferencji, a także handlu detalicznego i rekreacji. Dodatkowo warto podkreślić, że będzie w przystępnej cenie. Najważniejsze jej cechy to technologia Flip Chip COB, która znacząco zmniejsza zużycie energii, zużywając nawet do 60% mniej energii elektrycznej w porównaniu ze standardową technologią SMD przy tych samych poziomach jasności. Dodatkowo warto podkreślić doskonały kontrast, głębokie poziomy czerni, dzięki współczynnikowi kontrastu wynoszącemu do 10 000 do 1. Nowe LEDy charakteryzują się również trwałą i łatwą do czyszczenia powierzchnią dotykową, szybką instalacją i udoskonalonym zestawem funkcji, który umożliwia jeszcze szybszą konfigurację. A zdalne sterowanie zasilaniem będzie możliwe dzięki akcesorium RPS CL-R. W Barcelonie podczas targów ISE firma Sony zaprezentuje 16 profesjonalnych monitorów Bravia z serii BZ-P, w skład której wchodzą m.in. flagowe modele BZ40P, wysokiej klasy BZ35P oraz podstawowe modele BZ30P. Są one wyposażone w imponującą technologię przetwarzania sygnału XR opartą na sztucznej inteligencji o jasności w zakresie od 400 do 700 kandeli na metr kwadratowy. Mają również rozdzielczość 4K HDR przekątną od 43 do 85 cali oraz są wyposażone w unikalną technologię Deep Black Non-Glare, która oferuje wysokiej jakości powłokę antyodblaskową, która w połączeniu z szerokim kątem widzenia ogranicza odblaski i odbicia i pozwala stosować te monitory w przedsiębiorstwach, w szkolnictwie wyższym, w handlu detalicznym oraz w transporcie. Nowe modele są cieńsze od dostępnych dotychczas i dodatkowo mają centralne otwory montażowe zgodne ze standardem VESA,
które ułatwiają instalację. A dzięki odporności na pył zgodnej z normą IP5X seria BZP spełnia wymagania związane z użytkowaniem w transporcie, w handlu detalicznym i w środowiskach przemysłowych, a także w magazynach. Ale to nie wszystko. Firma Sony ogłosi również podczas ISE w Barcelonie nową serię LEDów, czyli Crystal LED S, która uzupełni ofertę Direct View LED. Nowe modele wyświetlaczy LED, czyli ZRD S12G i ZRD S15G, charakteryzują się jasnością 800 kandeli na metr kwadratowy oraz rozmiarem piksela 1,25 i 1,56 mm. Dzięki smukłej obudowie o grubości około 45 mm modelom tym towarzyszy usprawniona instalacja i mogą spełniać wymagania europejskiej ustawy o dostępności w połączeniu z odpowiednimi ramami do montażu na ścianie. Nowy krystal LED Sony serii S oferuje płynną, bezproblemową integrację z flagowymi kontrolerami wysokiej klasy serii COEX firmy Novastar. A dzięki zastosowaniu kontrolera Novastar odległość między kabinetami a kontrolerem można zwiększyć aż do 100 metrów, co podnosi elastyczność instalacji. Ponadto firma Sony zaprezentuje absolutną nowość wraz z firmą Ameria. I po raz pierwszy pokażą na targach ISE w Barcelonie podczas specjalnych pokazów jeden z pierwszych na świecie kompleksowych rozwiązań imersyjnych monitorów 3D sterowanych gestami, które będą przeznaczone dla handlu detalicznego, dla przedsiębiorstw i dla edukacji. Ich współpracę łączy wielokrotnie nagradzana technologia Spatial Reality Display firmy Sony z nowo opracowanym przez Amerię StarKit, czyli intuicyjnym rozwiązaniem do sterowania gestami i zarządzaniem treścią. Oprócz wysokiej jakości obrazu i przekonujących wrażeń z oglądania 3D bez okularów, z których znany jest wyświetlacz Sony Spatial Reality Display, współpraca ta wprowadza nowe interaktywne zastosowania signage w środowiskach detalicznych, korporacyjnych oraz edukacyjnych. Jedną z zalet wyświetlaczy 3D w handlu detalicznym jest znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na fizyczne próbki produktów, a to zmniejsza wymagania dotyczące zapasów i pomaga zminimalizować ilość odpadów z niewykorzystanych lub przestarzałych próbek. Na targach ISE w Barcelonie będą również prezentowane nowe produkty firm, które są w portfolio polskiej marki Akustyk. Między innymi na stoisku firmy Contacta Systems Limited pojawią się produkty, które poprawiają dostępność przestrzeni i komfort komunikacji dla osób z niepełnosprawnościami słuchu. Oprócz tego będzie można odwiedzić stoisko firmy Radio Design Labs. Produkty tej marki są często wykorzystywane do budowy zaawansowanych systemów audio-wideo, gdzie liczy się elastyczność i niezawodność. Na stoisku firmy MaxLab będą urządzenia umożliwiające transmisję sygnałów na duże odległości oraz integrację rozbudowanych instalacji. Z kolei na stoisku firmy Blue Sound Professional zobaczycie sieciowe odtwarzacze i wzmacniacze oparte na platformie Blue OS, przeznaczone do instalacji komercyjnych. Ekosystem ten pozwala na budowę skalowalnych, wysokiej jakości systemów audio w obiektach takich jak restauracje, sklepy czy biura. Jest jeszcze w ofercie firmy Akustyk firma Rila Card, która specjalizuje się w systemach bezprzewodowych, w mikrofonach i rozwiązaniach konferencyjnych i w Barcelonie również przedstawi swoje rozwiązania. Wreszcie firma DSPPA Audio, która pokaże na swoim stoisku kompleksowe systemy nagłośnieniowe. Produkty tej marki stosowane są w infrastrukturze publicznej, gdzie ważna jest niezawodność i szeroki zakres funkcjonalności. Od ponad 20 lat ISE poświęca się redefiniowaniu granic wyobraźni i osiągnięć w naszej branży. W tym roku podnosimy tę misję, dosłownie, przenosząc naszą wizję w przestworza po raz pierwszy w naszej 22-letniej historii, powiedział Mike Blackman, dyrektor zarządzający Integrated Systems Events. W związku z tym targi Integrated Systems Europe 2026 w Barcelonie zapraszają na specjalne, jak zapowiadają organizatorzy, zapierające dech w piersiach spektakle pod tytułem ISE Drone Show z udziałem aż 600
dronów. Będzie to zsynchronizowany pokaz dronów do światła i muzyki. Te 600 dronów będzie zsynchronizowane również z grafiką w czasie rzeczywistym na ekranie powitalnym ISE South Access, czyli przeźroczystym wyświetlaczu LED o powierzchni aż 193 m2, zasilanym przez firmę Maxwave i Real Time Department. Dodatkowo pojawią się również artyści na żywo, a widowisko będzie się odbywało każdego wieczoru podczas trwania targów od 3 do 5 lutego o godzinie 18:30 i oświetli niebo, jak już powiedziałem, nad południowym wejściem do Fira de Barcelona Gran Via. Producentem widowiska jest firma Lang AG, którą wsparły firmy Dam, Absen, Christie, MA Lighting i Clay Packy. I to już wszystko w tym wydaniu AVIT News, czyli informacja, wiedza, biznes. Życzę Wam udanego tygodnia, a w przyszłym tygodniu widzimy się już w Barcelonie.